dzisiejszym odcinku uwaga na nieudane operacje plastyczne, czyli rekonstrukcja rządu. Kukiz stawia ultimatum, żeby mi to było przedostatni raz. Bóg objawił się na kampusie Polska. Armia orków wybuduje nowy budynek dla TVP. Czwartek, 2 września. Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Czwartek, 2 września. Zaczynamy. Orłoś, co tobie? Powtarzasz się. Tak? A, to przepraszam. Czwartek, 2 września. Maciej Orłoś, zapraszam na WTS. Jak pewnie wiecie, czeka nas podobno jesienią rekonstrukcja rządu. Od razu chciałbym uspokoić wszystkich nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież. Moim zdaniem minister Czarnek zostanie, nie będzie uwzględniony w rekonstrukcji, a jeśli to ewentualnie awansuje na wicepremiera, na przykład do spraw wiary, patriotyzmu i cnót niewieści. O, to bardzo interesujące. Nie wiedziałem o tym. Trzymamy kciuki, panie ministrze. Na razie pan minister ma inne wiekopomne osiągnięcie. Objął honorowym patronatem piknik Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziękczynienie w rodzinie. Przy okazji dodajmy, że największą gwiazdą pikniku będzie kultowy zespół Bayer Full, który wykona swoje największe przeboje, takie jak Majteczki w kropeczki, Blondyneczka czy Wszyscy Polacy. Orłoś, to trzeba bić brawo, wspaniale. To będzie wspaniały piknik. Brawo, ojcze dyrektorze. Brawo, brawo, brawo. Rekonstrukcja rządu. To mi się kojarzy z niektórymi wspaniałymi doniesieniami z dziedziny medycyny. Pewnie kojarzycie, jak czasem lekarze donoszą o udanych rekonstrukcjach twarzy osób, których oblicza uległy deformacji w wyniku wypadków, ataków z użyciem kwasu, eksplozji itp. No cóż, może już czujecie, do czego zmierzam. Obecny rząd twarzy nie ma w wyniku serii nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwych przede wszystkim dla obywateli naszego pięknego kraju. Faktycznie przydałaby się jakaś cudowna rekonstrukcja, czy wręcz przeszczep twarzy, żeby obecna Rada Ministrów zaczęła przypominać rządy cywilizowanych krajów. Obawiam się jednak, że nasi rządzący, patrząc w lustro, zadają sobie tylko pytanie, któż jest najpiękniejszy w świecie? I wściekają się, gdy lustereczko odpowiada, że ktoś inny. Dlatego zamiast rekonstrukcji czekają nas najwyżej zabiegi upiększające. Tu się trochę odejmie, tam coś wstrzyknie, a siam się coś wyrówna. Może wyjdzie z tego Jane Fonda, ale boję się, że jednak Donatella Versace. Po co jest więc ta zapowiadana rekonstrukcja? Proste, pewnie jeszcze nie zapomnieliście, choć wiem, że większość z nas chciałaby to już dawno wyprzeć ze wspomnień, a więc pewnie nie zapomnieliście jeszcze cyrku, jaki kilka tygodni temu miał miejsce w Sejmie po wyrzuceniu z rządu Jarosława Gowina. Należy pamiętać, że większość parlamentarna wciąż jest minimalna. Łaska Kukiza na pstrym koniu jeździ, zwłaszcza jeśli wierzyć, że głosował z PiS-em nie dla benefitów, ale realizacji własnych koncepcji politycznych. Gary! Gary! W każdym razie Kukiz może sprzedał się dla idei, ale dla całego mnóstwa posłów, choćby z jego stronnictwa, ale też z Porozumienia Gowina, czy nawet odszczepieńców z samego PiS-u, którzy raz przychodzą, a raz odchodzą, coś innego się w życiu liczy. Prezes PiS gotów jest dziś zapłacić dowolną cenę za każdy dodatkowy głos w Sejmie. W cenniku są stanowiska w parlamencie, warte dziesiątki tysięcy miesięcznie posady w spółkach Skarbu Państwa, przychylność instytucji państwowych na czele z CBA. Tak pisał niedawno w Onecie jeden z najbardziej szanowanych dziennikarzy politycznych, Andrzej Stankiewicz. Przypomniał w tekście przypadek posła Kołakowskiego, który odszedł z PiS-u na kilka tygodni, żeby wrócić do partii, ale już z nową, lukratywną posadą w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zresztą też o tym wspominaliśmy kilka programów temu. O tym, jak wygląda obsadzanie stanowisk w instytucjach i spółkach zależnych od Skarbu Państwa, najlepiej świadczy jeden z wyciekniętych maili do Joachima Brudzińskiego. Cześć wujku, w załączeniu przesyłam nasze aktualne CV oraz opisy stanowisk, na których pracowaliśmy obecnie. Myśleliśmy nad twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa, nawet ze względu na studia czy możliwość wynajęcia mieszkania. Nie chcemy jednak robić kłopotów i jeśli będzie problem ze znalezieniem czegoś w Rzeszowie, to grupę Azoty Tarnów również bierzemy pod uwagę.
Prawda jest taka, że działacze polityczni dostają po prostu pulę stanowisk do obdzielenia znajomymi, krewnymi i pociotkami. A że do piastowania tych stanowisk nie mają żadnych kompetencji? A kogo to obchodzi? Powiecie, że odgrzewam stare kotlety, ale mam w tym określony cel. Żebyście się nie dali nabrać, że reforma ma na celu ulepszenie czegokolwiek oprócz życia bardzo konkretnych osób, polityków partii rządzącej. Dla nas, obywateli, te zmiany oznaczają coraz większy chaos i coraz większe problemy z załatwieniem prostych spraw w urzędach. Pozwólcie, że podam przykład. Ministerstwo Środowiska w 2019 roku zostało podzielone na dwa: środowiska i klimatu. Po roku znowu zostały połączone. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, dwa ministerstwa z jednego oznaczają poważne zmiany. Oddzielne siedziby, oddzielna kadra urzędnicza, nowe stanowiska kierownicze, wdrożenie nowej organizacji pracy i związany z tym przynajmniej krótkookresowo chaos kompetencyjny. Wszystko to na marne. A ile przy tym zmarnotrawiono pieniędzy, to może tylko sam Marian Banaś wie, albo kiedyś ustali. Kolejny przykład: Ministerstwo Skarbu Państwa. Najpierw je PiS likwidował, by potem przywrócić pod nazwą Ministerstwa Aktywów Państwowych. W międzyczasie kompetencje, a więc i odpowiednie komórki organizacyjne, pętały się po innych resortach. Nawiasem mówiąc, między innymi po innym efemerycznym tworze, Ministerstwie Energii. I znowu nikomu niepotrzebne zmiany. O Ministerstwie Sportu, które raz jest samym sportem, innym razem sportem z turystyką, by teraz być częścią Ministerstwa Kultury, już nawet nie chce mi się zaczynać. To znaczy zacząłem, ale nie będę kontynuował. Podobno pan wicepremier minister Gliński, o którym mówi się, że jest jednym z najsympatyczniejszych ministrów ever, bardzo ceni sobie i kulturę fizyczną. Z tym, że mówię to, żeby było jasne, ironicznie. Ale do ministra Glińskiego będziemy jeszcze w tym programie wracać. Potem się zatrudnia takich ludzi jak Adam Andruszkiewicz, który w poprzedniej kadencji został wiceministrem cyfryzacji. Dlaczego? Bo był aktywny w mediach społecznościowych. O kur... Tak brzmiało uzasadnienie. On sam mówił, że ponieważ ma wyższe wykształcenie, to znaczy, że ma kompetencje. Ministrem kultury, o którym już wspominaliśmy, jest zresztą socjolog, który, biorąc pod uwagę jego zachowanie wobec dziennikarzy, z kulturą miewa poważne problemy, ale przynajmniej jego brat jest reżyserem. Tyle, że Robert Gliński, reżyser, o bracie wicepremierze powiedział kiedyś, przepraszam bardzo, tak powiedział, mój brat idiota. No tak powiedział, co ja na to poradzę. Ale to inna para kaloszy. Szefem resortu obrony jest Mariusz Błaszczak, który z wojskiem ma tyle wspólnego, że lubi się pokazać w bluzie w kolorach maskujących. Dziwne, że Kaczyński nie wziął na szefa MON swojego byłego kolegi partyjnego, bramkarza Jana Tomaszewskiego. Ten się na obronie zna, bo kiedyś naprawdę świetnie, mówię całkiem serio, bronił polskiej bramki, na przykład w słynnym meczu z Anglią na Wembley. W związku z tym mógłby być oczywiście także szefem Ministerstwa Sportu. Ale to są drobne sprawy. Na czele ministerstw przecież stoją politycy. Takie są prawa demokracji, a przynajmniej naszego systemu parlamentarnego. Ministrowie nie muszą się znać na tym, czym zajmuje się cały resort, muszą tylko umieć słuchać ekspertów i w oparciu o to podejmować kompetentne decyzje. Ale nie umieją. I tu jak zwykle trzeba zacytować posła Radosława Fogla o próbie współpracy z ekspertami w czasach tak zwanego pierwszego PiS-u, czyli w latach 2005-2007. Wtedy poszliśmy w kierunku bardzo eksperckim. Właśnie otwartych konkursów, jeśli chodzi o rady nadzorcze. Trafiali tam eksperci z rynku, trafiały osoby z tytułami naukowymi, z SGH, z innych uczelni. No i problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce, o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie. No cóż, głupi ci eksperci, nie znają się, pożyteczni idioci. Co oni sobie wyobrażają? Niech spadają po prostu. Orłoś, uspokój się. Dlatego lepiej zatrudniać na szefów stadniny ludzi, którzy mówią, że już czują, że to będzie ich pasja, bo zawsze lubili konie. Albo na naczelnych rozgłośni radiowych panie, które zasłynęły występami w motelu Polska. Ponad tę przeciętność wyrasta na szczęście szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński, jako skazany za nadużycia. Na szczęście ułaskawiony przez partyjnego kolegę Andrzeja Dudę.
jak mało kto zna się na przestępczości. No i jeszcze Sasin. Któż inny mógłby dysponować aktywami państwowymi, jeśli nie ekspert od rozpierdalania kasy? A wracając do Kukiza, ostatnio w wywiadzie dla Radia Wrocław powiedział, że stawia PiS-owi ultimatum. Jeśli do końca tego roku nie zostaną przyjęte ustawy, tak zwana antysitwowa i o sędziach pokoju, to przestanie głosować z PiS-em. Przynajmniej za pierwszym razem. Potem się zrobi reasumpcję i kto wie. Antek Orłoś. Czy Antek nadawałby się na jakiegoś ministra? No, biorąc pod uwagę, że minister powinien mieć uładzoną fryzurę, to raczej nie. Chyba że byłoby to Ministerstwo Muzyki. Ale muzyka wkomponowana jest w kulturę i sport, a to jest obstawione przez Glińskiego, więc zostawmy to. Kącik muzyczny i Antek Orłoś. Witam, dziś w dziale muzycznym wiadomość dosłownie z wczoraj. Pewna znana wokalistka, ale nie powiem która, bardzo znanego zespołu, ale no nie mogę powiedzieć którego, jechała podobno jak mówię, jechała, wiecie po czym, ja nie mogę powiedzieć, to znaczy mogę, ale nie chcę, bo to prawie jak pomówić prezydenta, jak szkalować Marylę Rodowicz. Pewnych spraw w tym kraju się po prostu nie porusza, bo ludzie znikają podobno. Wam też polecam, jak chcecie o tej sprawie mówić, to raczej zalecałbym szeptać i tylko z rodziną. W każdym razie mam nadzieję, że nie darują jej tej nocy. A tymczasem przed Państwem bardzo, bardzo przyjemny zespół Other Minds w piosence I'm Growing. Tymczasem część opozycji bawi się na kampusie Polska. Rafał Trzaskowski bryluje z Donaldem Tuskiem, ale to kto inny zyskał tam status Boga. Tak nazwali Leszka Balcerowicza jego fani z Młodzieżówki Nowoczesnej. Tej partyjki, która jest teraz w Koalicji Obywatelskiej. Jest to Bóg zaiste srogi i bezlitosny, którego ostre i bezwzględne cięcia, co prawda zburzyły Sodomę i Gomorę gospodarki komunistycznej, ale przy tym nie oszczędziły jej mieszkańców. Tylko że od starotestamentowego mściwego bóstwa już nawet katolicy stronią, przedkładając na dnie nowotestamentowego Boga miłosiernego. Ale młodzi nowocześni wśród byłych polityków Unii Wolności od miłosiernego Jacka Kuronia czy koncyliacyjnego Tadeusza Mazowieckiego wolą najwyraźniej srogiego Balcerowicza. A jednocześnie to pisowcom zarzucają starodawne podejście do kwestii wiary. Naprawdę pomieszanie z poplątaniem. Leszek Balcerowicz, przypomnijmy, był kiedyś związany z Unią Wolności, był nawet jej przewodniczącym. I tak przy okazji. Pamiętacie, kto jeszcze był kiedyś związany z Unią Wolności? Nazwisko Duda? Imię Andrzej? Coś wam mówi? Albo Gliński? Piotr Gliński? A, taka mała dygresja. Co do dawnych związków, to chciałem jeszcze odnieść się do mojego dawnego związku z TVP, bo ostatnio minęła rocznica jego zakończenia, 5. rocznica. Otóż doszło do tego na moje życzenie, to znaczy sam stamtąd odszedłem, a nie jak niektórzy twierdzą, ktoś mnie wywalił. Oczywiście nie żałuję tego. Nawet jeśli TVP finalizuje plany budowy nowej, niesamowitej siedziby telewizyjnej agencji informacyjnej. Jak informują wirtualne media, Telewizja Polska ogłosiła postępowanie dotyczące ofert na jej budowę. Od oferentów wymagane jest doświadczenie w konstruowaniu wymyślnych narzędzi tortur, kotłów z gorącą smołą, lochów i karcerów. Bryła budynku ma być klasyczna, przypominająca wieże złych czarnoksiężników lub transsylwańskich wampirów. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, na kim konstruktorzy nowej siedziby programów informacyjnych TVP mogliby się wzorować, piszcie w komentarzach. Poza tym lajkujcie mój profil na Facebooku, a raczej obserwujcie, subskrybujcie kanał na YouTubie i wspierajcie WTS na Patronite. Im większe wasze wsparcie, tym większa szansa, że na mroczną minas Morgul Jacka Kurskiego odpowiemy jakąś jaśniejącą minas Titis
by tak nawiązać do Władcy Pierścieni. Skoro już jesteśmy przy TVP, już nawet 1 z 10 funkcjonariusza Kurskiego próbują obrzydzić. Jak donosi w mediach społecznościowych jeden z uczestników tego programu, nie pozwolono mu wystąpić z tęczową przypinką. To niemożliwe, Orłoś, to na pewno nieprawda. Owszem, prawda, tak było. Ale cóż, uczestnik powinien się liczyć z tym, że w teleturnieju wiedzy każdy powinien wiedzieć, gdzie w naszym półautorytarnym systemie może sobie wsadzić swoje wolnościowe poglądy. Do widzenia Państwu.